Cześć, na warsztacie dziś Onkyo Integra model T9990, flagowy model Onkyo, lata, nie wiem czy to końcówka lat 80., początek 90., tego jeszcze nie sprawdzałem. Tuner, jak widzicie, zbudowany na pierwszy rzut oka, widać, że zbudowany jak czołg, jak nie jeden wzmacniacz średniej półki, na wagę również bardzo podobny do wzmacniacza niejednej marki. Piękne wykończenie, jeśli chodzi o boczki, drewniane, oklejone w połysku, ładnym fornirem. Tuner w ogóle wygląda jak nówka, niezniszczony w ogóle. Jedyny problem, jeśli chodzi o tuner, to niestety jest uszkodzony, ale do tego sobie przejdziemy za chwilkę. Z racji, że jest to model flagowy, został wyposażony w maksymalną ilość funkcji. Panel sterujący po prawej stronie z wszystkimi trybami pracy. Tutaj RF Mode, czyli możemy wybierać sobie pomiędzy trybem DX lub Local. Jest to nic innego jak zwykły, tak podejrzewam, że prawdopodobnie jest to zwykły tłumik antenowy, rozbudowany, jeśli chodzi o wybór tryb pośredniej częstotliwości, jeśli chodzi o pasmo super narrow, szeroki, wąski, czyli narrow, super narrow i wide. Funkcja high blend, znana już i opowiadana nieraz, o czym mówiłem. Wybór wejścia antenowego z tyłu. Na panelu tylnym mamy dostępne dwa wejścia antenowe. Wyciszanie, czyli FM Mute. Upper Operation, czyli to jest automatyczny dobór nastaw, jeśli chodzi o filtry, jeśli chodzi o stereo, wyciszanie. Po wciśnięciu tego mikroprocesor dopasowuje po prostu do sygnału odpowiednie nastawy. Display, albo jest nieżywy ten przełącznik, on coś ciężko się wciska, bo nie reaguje nam nic na niego. Dalej, co mamy dalej? Time program, czyli można sobie zaprogramować odliczanie lub włączenie. Tego jeszcze nie rozgryzłem. Tuning level, czyli można wyszukać sobie, czy zaznaczyć poziom przy wyszukiwaniu, od którego mają być wyszukiwane stacje, od siły jakiej mają być wyszukiwane stacje, czyli od mocniejszych, stacje średnie i najsłabsze stacje. Signal, czyli wyświetla nam moc sygnału odbiorczego z anteny odbiorczej, skanowanie po presetach, wyszukiwanie manualne, automatyczne, przycisk wyszukiwania w dół, w górę, przycisk pamięci i automemory. Prawdopodobnie jest to wyszukiwanie i automatyczne strojenie. Tu wciśnijmy sobie, zobaczmy jeszcze stereo. Mamy stereo. OK. Na dole włącznik sieciowy. 10 presetów banków pamięci przełączane na drugi zakres, czyli łącznie 20 banków pamięci do zapamiętania. Tu mamy jeszcze pokrętło regulacji wyjścia sygnału na tylnej ściance. Jest jedno wyjście cinch, które możemy sobie regulować. Ciekawostka jest taka, że ten tuner ma wbudowany odbiornik podczerwieni, czyli zdalne sterowanie, i możemy sobie zdalnie sterować również tym potencjometrem. Jest on napędzany silnikiem, także możemy również przyciszać i podgłaszać sygnał wyjściowy. Tuner, tak jak mówiłem, uszkodzony. Właściciel zapowiadał, że tuner trzeszczy, słabo odbiera, dziwnie się zachowuje. No i możemy to potwierdzić na naszych pomiarach. A uszkodzenie objawia się tym, że pomimo iż mamy sygnał z generatora 97,3 MHz, dość silny sygnał, wstrojeni jesteśmy w częstotliwość stacji, no to niestety, ale tej stacji nie odbieramy. Tak wygląda sygnał na wyjściu z tunera. Jakiś tam widać pik 1 kHz, ale liczne zniekształcenia, liczne harmoniczne, intermodulacyjne zniekształcenia.
THD to nawet jest poza jakimkolwiek komentarzem. No widać, że nie odbieramy w ogóle praktycznie stacji. Przełączmy się z 25 kHz w dół. Podobna sytuacja, 25 kHz w górę od sygnału z generatora, również to samo. Czyli w tym momencie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy tuner jakie ma parametry na wejściu, ponieważ tak jak widzicie praktycznie jest martwy, więc nie pozostaje na ten moment nic innego jak rozkręcić tuner. Zajrzymy do środka. Zakres prac jaki będziemy wykonywać będzie dość szeroki, ponieważ oprócz tak naprawdę naprawy tunera, przywrócenia go do pełnej funkcjonalności, do parametrów deklarowanych przez producenta, na wyraźną prośbę właściciela robimy pełen recap, czyli pełną wymianę kondensatorów w całym tunerze od zasilacza poprzez tor audio. Dokonamy sobie również pewnych modyfikacji, jeśli chodzi o opampy, czyli wzmacniacze operacyjne na wyjściu już ze stereodekodera. Postawimy sobie podstawki precyzyjne, tak aby móc pożonglować sobie opampami. Zobaczymy, czy będziemy coś grzebać przy filtrach pośredniej częstotliwości, czy jakie tam siedzą muraty, jeszcze nie zapoznawałem się. Ale zobaczymy, czy będzie to gra warta świeczki, żeby nie popsuć jakości odbioru. Jakość odbioru dla nas jest priorytetem. Pierwsze co, skupimy się na lokalizacji usterek, na zestrojeniu wstępnym tunera, tak aby móc ocenić jego parametry, a dopiero potem będziemy sobie wykonywać wszelkie modyfikacje, czyli naprawa, parametry jako odniesienie, wymiana kondensatorów, wymiana opampów i po każdym takim etapie zrobimy sobie pomiary. Czasowo troszkę zejdzie, ale jest to flagowy model Onkyo Integra, od europejski odpowiednik 9990 i jest to prawdopodobnie wersja, jeśli ja dobrze kojarzę, MK2, czyli nowszy model. To tyle, otwieramy obudowę, zaglądamy do środka. I tak wygląda środek tunera. Po lewej stronie zaekranowany transformator sieciowy. Tu z przodu panel i pod ekranem również z blachy stalowej prawdopodobnie znajdują się układy kontroli wszystkich funkcji z panela. Zaraz sobie to odkręcimy. Lecimy dalej. Zasilacz, głowica FM, tor pośredniej częstotliwości z filtrami barwy niebieskiej, Murata ze wzmacniaczami pośredniej częstotliwości scalonymi. Tutaj zapewne filtr Narrow, Super Narrow dodatkowy, jeśli chodzi o PC. Stereodekoder na Salaku MiPC 1223C. Filtry kanałowe, opamp wyjściowy, joderce 4560, który sobie będziemy wymieniać. Całość, jeśli chodzi o kondensatory, zbudowana jest przy użyciu Nishikona. Marka tutaj rządzi. Wszystkie kondensatory praktycznie są Nishikona. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj pod tą osłonę. Jedyne co się rzuca, że już były tu jakaś ingerencja, ponieważ brak jednej śrubki mocującej panel aluminiowy. Żaden problem, tylko tak widzimy, że coś już tu było zaglądane. Myślę, że waga tego urządzenia stąd się bierze, że jest ono mocno zaekranowane. Blachy nie żałowano, jest to grubość blachy. Zobacz, dość pokaźnej grubości blachy. Wszystko tworzy dobrą wagę, dobre ekranowanie. Zobaczymy, czy przełoży się to na parametry. Tuner jest jedynie, jak widzicie, zakurzony, jeśli chodzi o płytę. Więc ja pierwsze co zrobię, to wypędzelkuję całą płytę, odkurzę i dopiero będziemy oglądać. Pierwsze co, zaczniemy od strojenia. Zobaczymy, czy samo strojenie nam nie pomoże uratować i przywrócić funkcjonalność. I tuner, jak widać i słychać może, ożył po wstępnym zestrojeniu. Dość skomplikowane jest strojenie, jeśli chodzi o ten tuner, a serwisówka jest nieco enigmatyczna. Już jesteśmy wstrojeni w zero. Detektora pali się dioda tuned.
czyli dostrojony. Jesteśmy w trybie szerokim, high blend wyłączone, automatyczny tryb stereo, wejście anteny A, 97,3 MHz, tak jak mamy z generatora, sygnał około 64 dB i zobaczmy sobie, co udało się wycisnąć, jeśli chodzi o zniekształcenia. Tak wyglądają zniekształcenia toru FM, można powiedzieć na wejściu, jeśli chodzi o ten tuner. Po prostu został on zestrojony. To jest około 35 tysięcznych kanał lewy, 35 tysięcznych kanał prawy, podobnie równo kanały SNR 67 dB, jak widać również równo. Oczywiście jesteśmy w trybie stereo. Zobaczmy sobie separację. Separacja kanałów 51 do 3 dB, kanał prawy 51 do 5 dB. Poprawiłem również stereodekoder, zestroiłem tuner we wszystkich punktach. To jest tryb oczywiście szeroki, jeśli chodzi o opeczkę, o tryb po pośredniej częstotliwości. Tryb narrow, 13 setnych kanał lewy, 1/10 kanał prawy. Dobrze, i jeszcze tryb super narrow. No to tutaj już mocno zjeżdżamy ze zniekształceniami, to znaczy ze zniekształceniami idziemy mocno w górę. No niestety tych filtrów, tak jak Wam pokazałem tutaj w torze pośredniej częstotliwości jest mnogo, przez co oczywiście rośnie nam selektywność, niestety kosztem jakości dźwięku, o czym zawsze mówię i zawsze powtarzam. Przełączmy się z powrotem w tryb Wide i jesteśmy z powrotem w trybie Wide. Sprawdźmy sobie czułość użytkową stereo. Obserwujemy wskaźnik stereo. Obserwujemy SNR. Lecimy. Minus 80 dB z generatora, SNR jeszcze powyżej 50, więc bardzo ładnie. I zobaczcie, jakie niewielkie zniekształcenia, bo to jest około 1/10, pomimo już dość słabego sygnału, bo 80 dB to jest 22,4 mikrowolta. Jedziemy dalej. Minus 85 dB. Audycja jak najbardziej jeszcze do odsłuchu. 47 dB SNR. Jedziemy sobie dalej. Minus 87. Minus 88. Przy minus 89 już nam zaczyna działać delikatnie wyciszanie i już dioda tune nam mruga. Czyli to jest tak naprawdę już granica. Cofnijmy się o 1 dBm. Minus 88 dBm to jest czułość użytkowa stereo. 9 mikrowoltów. Więc bardzo przyzwoita czułość. Bardzo czuły tuner. Co chciałem jeszcze sobie zrobić? Zobaczmy, czy nam coś poprawi tutaj. Funkcja High Blend. Załączmy ją w tym momencie. Widać różnicę, zobaczcie. Zniekształcenia około 0,2, jeśli chodzi o zniekształcenia przy sygnale minus 86 dB z generatora. Załączamy sobie High Blend i zobaczcie, jak nam zniekształcenia spadają. No to jest właśnie ten filtr wysokich częstotliwości. Także przy niskich sygnałach wyłączmy sobie go. Jak widzicie, nawet widać, jak skacze nam już na analizatorze widma sygnał. Jest zaszumiony dość mocno. Włączamy High Blend, spadają nam szumy, spadają nam zniekształcenia, czyli po to jest ta funkcja. Ok, no to tyle, jeśli chodzi o pomiary po zestrojeniu. Będzie to nasz punkt odniesienia i zaczynamy modyfikację. A modyfikacja będzie polegała na tym, że wszystkie elektrolity z całej płyty wymieniamy na Elna Silmic 2. Następnie wszystkie opampy
W tym momencie są założone joderce 4560. Założymy podstawki precyzyjne i włożymy OPA 2134, wzmacniacze operacyjne. Jeszcze raz sobie zestroimy całość i zmierzymy zniekształcenia, zmierzymy parametry. Oczywiście są to podstawowe parametry, nic więcej tutaj na ten moment, jeśli chodzi o aparaturę, nie wymyślę, ale zobaczymy, czy dadzą nam jakiś pogląd. Zobaczymy, czy coś z nich będzie można wywnioskować. Na ten moment ja już sobie tuner odsłuchiwałem. Gra bardzo przyzwoicie. Bardzo ładne brzmienie. Zobaczymy, co będzie po tych modyfikacjach. Biorę rozlutownicę w garść. Przy okazji usunę jeszcze ten klej, który już się tutaj kruszy. Wylutujemy sobie ten stabilizator. Może damy świeżą pastę pod radiator, na radiator. To samo zrobimy może z tymi również stabilizatorami. I złożymy całość, będziemy mierzyć. Także ja wymieniam, wy czekacie. Tylko jedna taka mała uwaga. Jak widać, cała płyta, dosłownie calutka płyta, co do lutu, co do każdego pola lutowniczego. Jak widzicie, była już przelutowana przez kogoś. Ale to dosłownie każde połączenie, każdy lut był dotknięty, był przelutowany. Duże pozostałości kalafonii. Ja po wymianie kondensatorów oczywiście wyczyszczę to wszystko, posprzątam. Tutaj widzę, coś się komuś też zwarło, było przecinane. Muszę to zweryfikować, czy czasami ścieżka nie została naruszona. Tu widzę delikatnie coś ruszone, pomierzymy przejście. No tak to właśnie wygląda, że teraz no tutaj też klej jest. Zobaczcie, tu mamy klej, który musimy usunąć bezwzględnie. Co już pokazywałem, że on potrafi płatać figle, ma pewną oporność. Tutaj również pozostałości kleju. Ale dosłownie cała płyta jest przelutowana. Ktoś zadał sobie naprawdę dużo trudu, aby tego dokonać. No i dobrze. Przynajmniej zimne luty mamy wyeliminowane, jeśli chodzi o możliwe usterki. Ten drut, tak patrzę, ale on jest oryginalny, ponieważ jest zalany tym klejem. Także to zostaje. Tu jakaś serwisowa przeróbka. 2 diody dodane. Nie będę analizował od czego, ale wygląda to na oryginalną rzecz. Jak słychać, rozlutownica się już rozgrzała. Wymieniamy kondensatory. I jesteśmy już po pełnych modyfikacjach. Zaczynając od wymiany kondensatorów elektrolitycznych w całym zestawie, w całym tunerze. Elna Silmic 2. Wymienione również opampy na 2134. I co? No to zajrzyjmy sobie rzut oka na pomiary. Jak widać, pomiary praktycznie bez zmian, jeśli chodzi o odczyt. Cały czas 300 z lekkim hakiem, kanał lewy, kanał prawy, SNR 68 decybeli. Również w paśmie, czy tam na analizatorze widma nie widać żadnych większych zmian. Praktycznie wszelkie te zabiegi, które zostały wykonane na parametrach ich, przynajmniej w mojej ocenie, nie widać jakoś drastycznie, ale myślę, że już zgodzicie się ze mną, że nie wszystko, może nie tak, może inaczej. Aby wykazać pewne zmiany, no naprawdę trzeba dysponować o wiele lepszą aparaturą pomiarową, być może lepszą metodą pomiarową. Takie proste pomiary THD, SNR nie pokażą nam wszystkiego. Nie mówią nam nic o szybkości narastania impulsów, który parametr jest ważnym parametrem, jeśli chodzi o odsłuch urządzeń. Ja już nie wnikam, nie będę tego mierzył. No trzeba by podawać sygnał prostokątny,
na tuner, to znaczy sygnał prostokątny. Modulować sygnał FM generatora sygnałem prostokątnym i odczytywać na wyjściu już sygnał audio. Troszeczkę zabawy. Powiem szczerze, że w tym momencie musiałbym zbudować taką przystaweczkę, która dokonywałaby preemfazy i wzmacniałaby sygnał wyjściowy na generator, aby ten sygnał był na dość wysokim poziomie. Więc zostaje to tak jak jest. Rzut oka jeszcze na filtr Narrow. W trybie Narrow takie mamy parametry. W trybie Super Narrow włączmy sobie w tym momencie High Blend. Jak widać, High Blend nam obniża lekko THD. Tryb White. Wracamy do trybu White. Parametry trzymają. I nic więcej tutaj nie jestem w stanie wykręcić z tego tunera. Może nie są one jakieś najwyższych lotów, jeśli chodzi o parametry, ale musicie uwierzyć mi na słowo, mimo iż nieczęsto i niechętnie opisuję, jak dany tuner brzmi, bo to wiadomo zależy od wielu czynników, ale mam już lekkie porównanie, jeśli chodzi o kilka tunerów i ta Integra mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że brzmi bardzo dobrze i zadowoli, myślę, niejedno ucho. Co jeszcze tutaj można by powiedzieć? No, przywrócony został pełna funkcjonalność. W tym momencie, jak widzicie, wskaźnik dostrojenia działa poprawnie. Zero detektora ustawione. Nie ma zaniku sygnału, nie ma trzeszczenia, które było obecne na początku. Myślę, że winny był któryś z kondensatorów. Z racji, że zrobiliśmy pełen recap. Usterka usunięta. Co jeszcze zostało zrobione? Modyfikacja mostka zasilającego według życzenia właściciela na szybkie diody. Reszta diod zasilaczy również zmieniona. Co więcej? No oczywiście podstawki precyzyjne pod opampy, także można sobie będzie pożonglować. Pod pokrywką zmieniłem również kondensator z podtrzymania pamięci na taki o większej pojemności według również życzenia właściciela. Płytka odkurzona, zestrojony tuner. Zostaje założyć obudowę i cieszyć się dźwiękiem. Bardzo ładny tuner, jeśli chodzi o budowę, to już mówiłem. Pełen ekran, jeśli chodzi o transformator zasilający, zaekranowany moduł sterowania panelem, WC. To jest wszystko prawdopodobnie miedziana obudowa głowicy, miedziane szyny masy. Całość się dość nieźle nagrzewa, ale wszystko w granicach normy. Tutaj tylko jeszcze taką ciekawostkę. Tak się kończy wlutowanie kondensatora źle, jeśli chodzi o bieguny. No niestety na tyle kondensatorów trafił się babol. Nie zauważyłem. Lekki wybuch. Na szczęście nic wielkiego się nie stało. To co? To tyle, jeśli chodzi o ten tuner. Bardzo porządny tuner, bardzo ładna konstrukcja. Świetnie zbudowany. No, w końcu flagowy model. Jeszcze rzut oka na ten panel przedni. Tu widać te ślady. Lekko zakopcony. Oczywiście próbowałem wyczyścić to. Zdjąłem panel przedni. Ale niestety ta gruba szybka plexi jest wklejona. Nie chciałem ryzykować tego, aby to uszczerbać lub co gorsza, aby pękła. Nie jest to tuner, który leży na półkach, czy tam leży na aukcjach internetowych i w razie czego można by łatwo dokupić go i wymienić taką część, więc no czasami trzeba
iść na pełen kompromis. Pozostawiłem to tak jak jest. Jest to niewiele widoczne. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Ryzyko było dość duże, także zostawiam. To tyle. Może jeszcze co, podłączymy antenę. Zobaczymy sobie jak w tym momencie stroi. Z racji, że są dwa wejścia, podłączam pod wejście B. Włączymy sobie nasłuch i stroimy. Słowacja. Trójka. Tutaj również powinna być druga stacja Słowacja, ale jak widać tunel na mnie nie łapie. Spróbujemy ręcznie. No właśnie, za słaby sygnał, dlatego nam nie łapał. Łapie nam ten mocniejszy, silniejszą stację. Jeszcze parę stacji sobie przelecimy. I do listopada nie płacisz. Selektywność dość dobra. Stacje odległe o 200 kHz jest w stanie wyłuskać. Tutaj funkcja APR automatycznie dobiera nam nastawy. Działa poprawnie. Do pełni szczęścia brakuje tylko funkcji RDS i naprawdę bardzo fajny kombajn. Bardzo fajny tuner. Tutaj dość silna lokalna stacja. Dlatego od razu wskoczyło nam wszystko na zielono, czyli na szerokie filtry bez filtra High Blend. Jeszcze zobaczymy sobie lokal DX, czyli to jest nic innego jak lekki tłumik sygnału. Zostajemy na DX. Ok, to tyle. Zakładam obudowę, tuner sobie jeszcze posłucham i poporównuję z innymi. Pozdrawiam wszystkich, właściciela również. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.